Witajcie w pierwszym odcinku Semilac Makeup TV. W tym formacie będziemy Wam prezentować kosmetyki kolorowe Semilac oraz makijaże krok po kroku. Prowadzącym tego formatu będzie Rafał Śniegowski, główny wizażysta marki Semilac. Cześć Rafał. Cześć Karolina i również witam Was bardzo serdecznie. Dziewczyny, przed nami bardzo długa, ale piękna podróż z makijażem i Rafał będzie Waszym przewodnikiem. Ja jestem przekonana, że jest to wybór najlepszy, ponieważ Rafał jest związany z wizażem już ponad 17 lat. Rafał, masz za sobą liczne pokazy, szkolenia w całej Polsce. Powiedz, co jest dla Ciebie najważniejsze tworząc kosmetyki, bo masz tę przyjemność właśnie tworzyć dla naszych klientek kosmetyki Semilac. Karolina, to jest niesamowicie trudne pytanie i właściwie to myślę, że pomożesz mi w odpowiedzi na to pytanie, bo powiedz mi, co jest dla Ciebie najważniejsze w makijażu? Wiesz co, myślę, że zarówno dla mnie, jak i chyba dla każdej kobiety ważne jest, żeby kosmetyki były lekkie, komfortowo rozkładały się na skórze, ale jednocześnie były trwałe. Szczególnie teraz latem chyba szukamy takich kosmetyków, które będą nam towarzyszyły cały dzień. I to jest właśnie odpowiedź, dokładnie. Będą to kosmetyki, a właściwie już są, które są niesamowicie komfortowe, są przy tym niewyczuwalne absolutnie na skórze, no i dają spektakularne, ja bym powiedział, efekty, a jednocześnie są bardzo trwałe. Rafał, my już w naszym portfolio mamy troszkę kosmetyków kolorowych, zarówno pomadki, cienie, róże. Jakbyś miał wybrać taką jedną perełkę i podpowiedzieć naszym dziewczynom, od czego zacząć też kompletowanie swojej kosmetyczki, jak co by to było? Karolina, powtórzę się znowu. Następne, kolejne trudne pytanie. Same trudne pytania w Semilac TV. Dokładnie tak, no ale trzeba na nie odpowiedzieć, a więc już znajdujemy pomalutku odpowiedź. Odpowiedź jest bardzo szeroka, ponieważ tyle, ile mamy kobiet na świecie, tyle mamy gustów. A więc co jest ważne, co jest istotne, jeżeli chodzi o produkt. Powiedzieliśmy o tym, że produkt musi spełniać takie oczekiwania, być komfortowy, a jednocześnie być niczym druga skóra, prawda? Jest mnóstwo produktów, bo całą tą podróż rozpoczęliśmy od wspaniałej pomadki, która daje matowy efekt. Jest niezwykłym połączeniem właśnie tego wspaniałego świata hybrydy z makijażem. No ale przecież też i czas po tej pomadce na wspaniałe, delikatne, miękkie cienie. Tudzież oczywiście możemy wspomnieć jak najbardziej o wspaniałych różach, które możemy odkryć w 4 kolorach, a więc dla każdej kobiety coś tutaj jest wspaniałego i każda kobieta coś dla siebie wybierze. Nie można jednoznacznie powiedzieć, który jest perełką. Dla mnie wszystkie są wspaniałe. Jak widzicie, dziewczyny, Rafał ma naprawdę Wam mnóstwo do powiedzenia, ale przede wszystkim też mnóstwo do pokazania i tak naprawdę ja już się nie mogę doczekać, aż wykona dla nas pierwszy makijaż, bo to już za chwileczkę. Rafał, może zdradzisz nam, co to będzie? Ja jestem też niezwykle podekscytowany tym, że będę mógł ten makijaż wykonać. Mamy w tej chwili porę letnią, jest ciepło na dworze, żar się leje. Czyli coś idealnego na tę porę. Dokładnie, więc mnóstwo ciepła i promieni słonecznych, którymi otulę dzisiaj właśnie twarz modelki. I będzie to makijaż z akcentami letnimi, gdzie oko przy ozdobie właśnie połyskujące piękne złoto. Ja już nie będę Was trzymała w niepewności, oddam Was w najlepsze ręce. Sama się udaję za kulisy i będę podglądać, co wspaniałego dzisiaj stworzysz. Jestem niezwykle podekscytowany, jeszcze raz to powtórzę i serdecznie Was zapraszam do oglądania. Jednym z bardzo ważnych akcesoriów makijażowych i takiego pierwszego kroku, który jest istotny, jest baza. Baza, która przedłuży nam trwałość makijażu oka, a jednocześnie spowoduje też, że oko nabierze świetlistości. Możemy tą bazę zakładać sobie i palcem, bo tak też dzisiaj uczynię, ale również możecie użyć pędzla do korektora. Ma bardzo delikatną, kremową konsystencję. Na co chciałbym zwrócić uwagę, że aplikujemy tą bazę w niewielkiej ilości na powiekę. Delikatnie, leciutko dotykając i lekko rozcierając, przeprowadzamy ją po całej powiece, nawet aż pod łuk brwiowy. Proszę, spójrzcie, w jaki sposób ładnie się ona rozprowadziła i bardzo ładnie wygląda na powiece. Już daje efekt światła w makijażu i może tak naprawdę pozostać sama, ponieważ bardzo szybko wysycha i staje się bardzo trwała na powiece. Kolejnym krokiem będzie krok związany z makijażem oka i aplikować będziemy to na bazę. Baza, która nam ładnie rozświetliła powiekę. Baza, która, tak jak już wspomniałem, utrwali makijaż, a jednocześnie też wysyci kolory cieni. Paletka, którą wybrałem dla Was, jest to paletka Nude Rose, paletka o chłodnym, delikatnym zabarwieniu, niemniej jednak niezwykle naturalna i możemy wykonać nią makijaż
dzienny, przechodząc troszeczkę, powiedziałbym, i też do intensywniejszego makijażu. I cieni, których użyję z tej paletki, będą to 3 cienie, które zaaplikuję na powiekę. Będzie to najjaśniejszy cień, następnie użyję cienia na centralną część powieki i przedostatniego cienia użyję w część zewnętrzną kącika oka. Natomiast spójrzcie, ten ostatni cień, który jest szarym kolorem, kamiennym nawet bym powiedział, użyję do makijażu brwi. Fenomenalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o makijaż brwi. A więc rozpoczynamy sobie, jeszcze ważne, co chciałem powiedzieć tutaj, to pędzelek, który dołączony jest do tego produktu, jest wspaniałym pędzlem, którym wykonam makijaż właśnie, ponieważ jest to pędzel, który ma fenomenalną konstrukcję, jest ze świetnego włosia zrobiony i ma bardzo dobre wyprofilowanie. A więc rozpoczynamy, spójrzcie. Pobieram cień ten najjaśniejszy, delikatnie, leciutko na wierzchu dłoni go uciskam i od środka oka aplikuję cień ruchem stemplującym. I nie trzeba się go absolutnie obawiać, bardzo ładnie się szczepia powieki. Możemy sobie spokojnie dodać jeszcze drugą warstwę tego koloru. Proszę zobaczcie, w jaki sposób to robię. I znowuż delikatnie w tym samym miejscu i aplikujemy. Następnie drugą stroną pędzla pobiorę sobie ten cień, o którym wspomniałem, czyli trzeci. I delikatnie go znowuż ucisnę, tak jak już wspomniałem wcześniej. I założę go na centralną część powieki. Zwróćcie też uwagę na to, jak te cienie wspaniale wpisują się w ogóle w otoczenie oka. W żaden sposób go nie przerysowując, a tworzą niezwykle piękny, ładny efekt w makijażu. Są wręcz takie cieliste, a jednocześnie mają w sobie pewną jedwabistość. I tak jak już wcześniej zrobiłem, też go dodam. Można je jak najbardziej nawarstwiać. I został nam ostatni z cieni, czyli ten trzeci. I go założę sobie w część zewnętrzną kącika oka. Ten sam ruch. Pamiętajmy zawsze o tym ruchu. Delikatnie też go ruchem stemplującym wprowadzam. To jest wspaniała paleta, która jest, tak jak wspomniałem, do codziennego wykorzystania w makijażu, ale również wspaniała na podróż czy na weekend, jeśli się wybieracie, prawda? Więc idealne rozwiązanie. Intuicyjnie ułożony zestaw kolorów, który pozwoli nam szybko, bardzo ładnie wykonać makijaż. Jak już zdążyliście zauważyć, że ten pędzelek ma również końcówkę drugą. I druga końcówka jest tak specjalnie ścięta, aby móc zarysować troszkę bardziej intensywnie oko, ale idealny pędzel w rozwiązaniu, jeżeli chodzi o makijaż brwi. Ja sobie tutaj pozwolę delikatnie zwilżyć te włosie i wówczas elegancko, ładnie sobie nabiorę tego ostatniego cienia, właśnie tego kamiennego, szarego i też delikatnie go sobie tutaj ucisnę i zacznę wyrysowywać lekkie włoski na brwiach. Delikatne zaznaczenie brwi, w żaden sposób też nie przesadzone. I lekko jeszcze delikatnie, zobaczcie, rozetrę ten kącik wewnętrzny oka. I teraz przeozdobię oko wspaniałym produktem, kolejnym. Produkt, który możemy odkryć w 7 kolorach. Ja wybrałem, już wcześniej mówiłem o tym, że przyozdobię oko właśnie w iskrzące złoto. Złoto, które jest przecież elementem ciepła i tego, co każdego dnia spotykamy. To słońce, które nas w tej chwili otula.
Jest to wspaniały cień o kremowej konsystencji, wspaniale układający się na powiece, a jednocześnie genialnie trzymający się oka. Możecie ten produkt zastosować i samodzielnie na powiekę, jak również można go zastosować właśnie na wierzch cienia pudrowego. A więc dwie możliwości zastosowania, ale również też podcień pudrowy. Ja dzisiaj użyję na wierzch. Niewielka ilość. Jest to produkt niezwykle wydajny. Dajemy niewielką ilość i tak samo jak proponowałem aplikację bazy pędzlem do korektora, tak również ten produkt możemy aplikować palcem lub pędzlem do korektora. Tak patrząc na oko, możemy jeszcze delikatnie, leciutko dołożyć troszeczkę cienia w zewnętrzny kącik. Tak, aby połączyć już teraz troszkę te struktury. I dodajemy delikatnie. Jest to bardzo ciekawe połączenie, ponieważ na powiece są cienie chłodne, w takim lekkim, chłodnym wydźwięku, a jednocześnie oko zostaje ubrane w to ciepło, właśnie to złoto. To jest bardzo ciekawe połączenie, bo to są melanże kolorystyczne i chłodu, i ciepła. A teraz, jeżeli chodzi o usta, to usta ubiorę w pomadkę Classic Coral, pomadkę, którą zaaplikuję w bardzo niewielkiej ilości, tak aby uzyskać efekt bardzo miękki na ustach. Wy oczywiście, ja zachęcam do tego, abyście i spróbowały tego efektu właśnie takiego bardzo delikatnego, a jednocześnie też tego, który sprawi, że wasz makijaż stanie się wieczorowym i wówczas możecie założyć w sposób taki graficzny i już intensywniejszy na usta. A więc w taki bardzo delikatny sposób aplikuję tą pomadkę, ten kolor, spójrzcie, jak pięknie ubiera usta w bardzo delikatny, miękki, cienki film i daje efekt bardzo witalny. Wówczas, kiedy będziecie wychodziły wieczorem, możecie zaaplikować oczywiście klasycznie z dużą ilością. Moi kochani, skończyłem drugą część twarzy, domalowałem wszystko krok po kroku i na sam koniec użyłem wspaniałego różu Healthy Rose numer 03, różu, który ma w sobie krople koralu. To jest niesamowite, ponieważ przepięknie koresponduje z kolorem ust, a jednocześnie daje niesamowity kontrast, jeżeli chodzi o makijaż oka. A więc jedną z takich ważnych porad jest to, aby odważnie łączyć kolory i chłodne, i ciepłe ze sobą, nawet w okresie lata. Stworzyliśmy wspaniały balans pomiędzy okiem, ustami a policzkami. A makijaż oka dopełniłem maskarą. Makijaż, jaki zaproponował Rafał, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Wy również szybko go odwzorujecie. Mamy dla Was konkurs. Jeśli chcecie wygrać kosmetyki, z jakich Rafał korzystał wykonując ten makijaż, koniecznie napiszcie w komentarzu swoją propozycję makijażu oka oraz ust. 3 najciekawsze kompozycje makijażu nagrodzimy naszymi kosmetykami kolorowymi. A jeśli makijaż zaproponowany przez Rafała Wam się spodobał, koniecznie dajcie kciuka w górę. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Semilac Makeup TV, który już niebawem. Żegnam Was serdecznie. Pa!